Związek Sowiecki kochał przedsięwzięcia na wielką skalę. Była to zresztą rosyjska tradycja, której najsłynniejsze przykłady to car Kołokoł i car Puszka, największy dzwon, który nigdy nie zadzwonił i największa armata, co wystrzeliła tylko raz. W taką gigantomanię wpisuje się historia, która 60 lat temu wstrząsnęła dosłownie światem, kiedy to nastąpiła detonacja car bomby, największej i najpotężniejszej broni jądrowej, jaką kiedykolwiek skonstruowano. Bombardowania atomowe Hiroszymy i Nagasaki 6 i 9 sierpnia 1945 roku postawiły Stany Zjednoczone w pozornie niemożliwej do zakwestionowania pozycji jedynego na świecie posiadacza broni jądrowej. Ale ten prymat nie trwał długo. W czasie wojny Związek Radziecki wstrzymał postęp w swoim programie broni jądrowej, lecz w 1945 Józef Stalin zarządził wznowienie prac. Sowiecka penetracja brytyjskich i amerykańskich programów broni atomowej dzięki działalności szpiegów pomogła radzieckim naukowcom w projektowaniu i konstruowaniu własnej broni. Sowieci z powodzeniem przetestowali swoją pierwszą broń atomową 29 sierpnia 1949 roku, po czym oba mocarstwa podniosły stawkę, zaciekle pracując nad opracowaniem znacznie potężniejszej broni termojądrowej, czyli bomby wodorowej. Stany Zjednoczone dokonały tego pierwsze, testując Ivy Mike'a 1 listopada 1952 roku, ale znowu Sowieci byli tuż w tyle. Radziecki naukowiec Andriej Sacharow, kierując badaniami swojego kraju nad bronią termojądrową, nadzorował wybuch bomby wodorowej 12 sierpnia 1953 roku na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Podczas gdy Ameryka skupiała się na doskonaleniu precyzyjnych systemów przenoszenia małych i średnich głowic atomowych, Sowieci koncentrowali się na budowaniu coraz większych urządzeń o niemal niewyobrażalnej mocy. Wynikiem tych działań była car bomba. Miejsce zrzutu przypadało na archipelag Nowej Ziemi, położonym na Oceanie Arktycznym. Bomba miała być przymocowana do spadochronu, aby spowolnić jej opadanie do detonacji na wysokości 13 000 stóp, dając bombowcowi i jego eskorcie dodatkowy czas na ucieczkę. Mimo to pilotom powiedziano, że mają tylko 50% szans na przeżycie. Detonacja była astronomicznie potężna, w rzeczywistości ponad 1500 razy silniejsza niż połączenie dwóch bomb zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki. Moc car bomby wynosiła 50 megaton, czyli 10 razy więcej niż wszystkie ładunki wybuchowe wykorzystane podczas II wojny światowej. Grzyb atomowy miał 64 km szerokości u podstawy i prawie drugie tyle u szczytu. Wszystko w promieniu 30 km od zdarzenia wyparowało, a fala uderzeniowa rozciągała się na 300 km, wystarczająca do całkowitego unicestwienia każdego współczesnego dużego miasta, a w tym przedmieść. Okna w dalekiej Norwegii i Finlandii zostały zniszczone przez siłę wybuchu. Jak relacjonuje Adamski, jeden z naziemnych obserwatorów testu, dostrzegł on błysk poprzez czarne gogle i poczuł na twarzy uderzenie gorąca. Znajdował on się wówczas 270 km od epicentrum wybuchu. Znajdujące się w okolicy drewniane domy zostały zrównane z ziemią, a murowane straciły dachy, okna i drzwi. Łączność radiowa została przerwana niemal na godzinę, a do dzisiejszego dnia trwają spekulacje, czy nie uległa zachwianiu orbita naszej planety. Pewien historyk, John Gaddis, opisując dzieje zimnej wojny, ukuł termin atomowa dyplomacja. Skoro posiadana broń okazuje się zbyt niszczycielska, aby nadawać się do użycia, a wojna nuklearna nie mogła wyłonić zwycięzcy, wygrywała strona zdolna bardziej przekonująco zademonstrować swoją dominację. Każdy konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim sprowadzał się w tej sytuacji do wojny na groźne miny. Uwidoczniło się to z całą jaskrawością rok po wybuchu superbomby. Podczas kryzysu kubańskiego, kiedy konwój rosyjskich okrętów wojennych zatrzymał się przed amerykańską blokadą. Kennedy zwyciężył w tamtym starciu nie dzięki megatonowym ładunkom nuklearnym, ale ponieważ potrafił bardziej przekonująco zademonstrować przeciwnikowi swoją determinację. Sekretarz stanu powiedział później: stanęliśmy twarzą w twarz, oni mrugnęli pierwsi. Broń atomowa to najstraszniejszy wynalazek człowieka, który w mgnieniu oka może zabić miliardy ludzi
I jak na ironię, dzięki niej przez tyle lat mamy zagwarantowany pokój. Wielkie mocarstwa nie podejmują większych działań militarnych w obawie przed jednym wielkim Armagedonem.